I witam ponownie w czwartej już części. Skończyliśmy w lodowej jaskini. Chyba wiem, co trzeba zrobić. Ho. Tak, żeby to się pojawiło, a tamto nie znikło. No właśnie. Hop. Oho. Dobra. Kurczę, teraz wysoko jest. No. Lisek teraz może Dobra. Co teraz? O. No teraz. Wii. Hop. Chwilunia, mój pies chce wejść do pokoju. Już jestem. Co tam, Piko? A właśnie, a ten co? O, woda chyba zamknęła. Nie, lisek tam się topi. O. Gdzie teraz? Jak dotknę kolce, to umrę? Umarł. Dobra. Nie lubię pływać. Jakoś tak ciężko się pływa. Bo mi intuicyjnie trochę tak inaczej jestem przyzwyczajony do trochę innego pływania. I tak dziwnie mi trochę się dopływa. No ale okej. Oj, teraz tam możemy wejść. Tak. Tam coś jeszcze będzie? Już nie pamiętam. Już nie ma. Wszystko jest zalane. Może tu jest ta znajdźka teraz. Wszystko zalane. Ktoś tu może prowadzi. A nie, tu już raczej nic nie ma. Ale to już... Nie, ja nie mogę pod wodą tego strzelić. Ale to jest od tamtego ducha, więc to nie... Chyba, że aż tam wyjść. Isek, chodź tu. Teraz trochę poziom wody się podniósł i tam, gdzie ta pierwsza komora była. Tu coś jest. Musimy tutaj wpłynąć. Przynajmniej w teorii. O, jednak nie może. Więc jednak nie. To była strata czasu. No nie ma, nie wiem. Dziewczynka i jej na nóg. Może ominąłem, może na tamtym poziomie znajdź go. Długo już bez jest, więc nie wiem. Chyba, że skoro już tu jesteśmy... W ogóle długo oddech
ta dziewczynka i ten nie chcą ją wstrzymywać, nie? Też bym tak chciał. Skoro już tu jesteśmy... Nie patrzyliśmy tam na dno. A, tu nic nie ma. Tam. To jednak też ślepy trop. Dobra, tego nie ma. Płyniemy dalej. Tam. Chodź, lisek. O! Tu coś? A! Dobrze, że woda tu. Nie przejdziemy przez ten wodospad. Już myślałem, że sekrecik jakiś. Zwyczajnie wow. Misek jeszcze musimy na nie pomóc. Chodź tu. Yeah. Jest tam coś? W sumie? Nie, nic nie jest. Jeszcze raz to zobaczę. Co niego chcesz już iść? Zobacz. Nibeaksialualugulo teriganniaqalu suvlooqaik aqavirum qingamigum suvlooqaik aqavirum sillamun ilaaqataktuak sillamun tipineraik saanganun nunaaqqan. Pewnego dnia pomyślał sobie, co sprawia, że taka jest pogoda. Dawno nic nie oglądaliśmy, prawda? Tak mi się wydaje coś. Skończyliśmy na Bolasie, nie na Zagubionych. No właśnie, nie mam tego. Wszystko żyje. Tu jest ten, co nas... Więc chyba ominęliśmy znowu. Znowu coś ominąłem. Ale nie widziałem tam nic. Nie wiem, co tam jest. Będziemy musieli kiedy indziej, ale przynajmniej małych ludzi udało mi się odblokować. Przynajmniej to.
We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alangoktok. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. Actually, more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Proste życie. In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved, and just being out on the land or being out on the ocean. It's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Powrót do równowagi. Tak. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Inupiaq, as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. Zrozumieliście? Dobrze. No coś niestety ominąłem, bo tam już był ten wieloryb. Coś było wcześniej jeszcze. No trudno. Dotarliśmy do jakiejś nadbrzeżnej wioski. Oczywiście, jak się domyślacie. Jak widzicie, no, niewiele z niej zostało. Niestety straszliwy człowiek już tu dotarł.
Lisek! No co, wskoczyć nie umiesz? Pyk, pyk, o. Tamna nunakek innit qingainniqseq. Tainnaktaq pingavulugu ibiaqsiaqaluallum aimaaqaviatun. No tam nie doskoczy. Dum dum dum. O! No, wspinaj się po drabinie. Jasne. Nuda. Kiguqajat qaummaaqtikkaat nunaaqqeq. Dobra, nuda jest. My się tam nie skończymy. Udało się. Isak. Udało się. Kiguqajat siliaqaahutin sillamen. Nie, porwali list. I teraz się zacznie. Kiguqajat siliaqaahutin sillamen. Ibaqaliqsut naalaqanilaitsuanik. Tuqqanaan. Kiguqajat siliaqaahutin sillamen. Ibaqaliqsut naalaqanilaitsuanik. Tuqqanaan. Zorza spada na głowę. A wiecie, jakie to mądre rady? Trzeba kaptur założyć. A Nana nie założyła kaptura. I dlatego Zorza nas goni. A dlaczego to obejrzycie w filmiku? Za chwilę wam puszczę. Zobaczmy, czy... Jeszcze chwilę można, dopuszczę wam filmik. Dlaczego tak się dzieje? Dzielić znaczy przetrwać. Za chwilę to obejrzymy. Pokażę wam tą Zorzę. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will... Just like, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children, and children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there.
don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just that's how it was. That's what it was. Teraz już wiecie, dlaczego tak było. Dobrze, zróbmy sobie w tym momencie przerwę. Chyba że chcecie, może jeszcze 2 filmy puszczę. I wtedy dopiero. I think most central to the ideology of the Inupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive, you know? The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always going to be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. O, wyspa Kinga. A ta wioska to jest hardcore. Zobaczcie, jak ona się trzyma, na jakich palach. I to wszystko się trzyma i to setki lat. Big Diamond, Little Diamond, and King Island. And in those 3 islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs. And then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Chcielibyście mieszkać na takiej wyspie? Duchy zwierząt. Dobra. Na tym przerwiemy sobie. Póki co zrobimy przerwę. Że do zobaczenia później. Pa, pa.